Do wszystkich pasjonatów techniki wojskowej przejęliśmy szczegóły konstrukcji Tygrysa 131. Waszym zadaniem jest zbudować model według zdobytych planów. Skala 1 do 12, aż 8000 elementów, 70 cm długości i 6 kg wagi. Budowa zajmie wiele godzin. Dostaniecie intuicyjną instrukcję składania. Zajrzycie do wnętrza. Odkryjecie sekrety wyposażenia i uzbrojenia. Poznacie wszystkie detale maszyny. To największe i najbardziej szczegółowe zadanie, jakie kiedykolwiek dla was mieliśmy. Panzerkampfwagen 6 Tiger 131 od Kobi już w sprzedaży. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor Środecki Oraz Artur Machlowski. Witamy Was serdecznie na specjalnym, wyjątkowym, piątkowym streamie na żywo. To będzie bardzo wyjątkowy stream, dlatego że dziś pokażemy Wam coś absolutnie rewelacyjnego. Wielu z Was czasem marudziło, że na tych streamach to tam za dużo nowości nie pokazujecie. I rzeczywiście czasem tak jest, że na środowych streamach nie zawsze możemy coś wyjątkowego pokazać. Dziś pokażemy Wam coś absolutnie rewelacyjnego. Naszą nową kolekcję, licencjonowaną kolekcję Jeep. Oczywiście wielu z Was domyśla się, zresztą już nawet takie małe przecieki były, że chodzi tutaj głównie o modele Willys, czyli samochodów terenowych z okresu II wojny światowej. Ale moi drodzy, to nie jedyna atrakcja tej serii. Ta seria będzie bardzo, bardzo bogata i nie ukrywam, że osobiście jestem bardzo szczęśliwy. Tym bardziej, że jak zapewne wiecie, w zasobach Kobi mamy oryginalnego, prawdziwego, zabytkowego Jeepa Willisa z okresu II wojny światowej, z 1944 roku. W idealnym stanie, on jest po generalnym remoncie. To między innymi dlatego właśnie Wiktor i ja też zrobiliśmy prawo jazdy właśnie po to, żeby móc jeździć tym ślicznym Willisem. Moi drodzy, dziś pokażemy Wam coś, co mnie osobiście zachwyca. Coś, co sprawia, że serduszko bije. I te nowości, te przecieki zaprezentujemy Wam w styczniu do samych targów w Norymberdze, dlatego że na same targi zabawek w Norymberdze, czyli największe targi zabawek na świecie, będziemy Wam do tego czasu puszczali po prostu zapowiedzi nowości. Natomiast z góry Wam mówię, że na samych targach zaprezentujemy również kilka niespodzianek. Więc styczeń będzie na pewno takim okresem dla Was bardzo, bardzo interesującym. Ja tylko przypomnę, że Kobi otrzymało oficjalny logotyp, zgodę na użycie oficjalnego logotypu 80. rocznicy lądowania w Normandii. To jest taki specjalny logotyp rocznicowy, który dotyczy oficjalnych obchodów, wydarzeń i produktów związanych z tą wyjątkową rocznicą. Oprócz tego w naszej ofercie nie brakuje innych fajnych nowości właśnie z tej serii rocznicowej związanej z D-Day. W sprzedaży pojawiła się już edycja limitowana barki desantowej, łodzi Higginsa. Ostatnie sztuki są jeszcze dostępne w przedsprzedaży w naszym sklepie internetowym. Ja spodziewałem się i wszyscy spodziewaliśmy się świetnej sprzedaży tego modelu. Nakład został odpowiednio zwiększony, natomiast no mija bodajże 4. dzień od uruchomienia przedsprzedaży i cały nakład, prawie cały nakład tego zestawu, tej edycji limitowanej się już wyprzedał.
I tutaj zachęcam Was gorąco do tego, żeby walczyć o te ostatnie sztuki. To też jest właśnie zestaw związany z 80. rocznicą lądowania w Normandii. Tam też jest dostępny ten logotyp D-Day. I przypomnę, że planowana data wysyłki tej barki desantowej ma być 29 stycznia, czyli jeszcze 29 stycznia chcemy rozpocząć wysyłanie edycji limitowanych barki desantowej Łodzi Higginsa dla Was. Ale to nie koniec atrakcji, bo warto dodać, że cały ten czas styczniowy jest bardzo wyjątkowy też z drugiego powodu. Wielu z Was, ja również, czekamy na wyjątkową premierę polskiego samolotu z okresu II wojny światowej, samolotu Karaś. Przypomnę, już 20 stycznia planujemy wielką imprezę premierową w Kobi Hobby Center w Warszawie, w naszym sklepie firmowym przy ulicy Szaserów 105A. Planowane są specjalne atrakcje, specjalne dodatki, specjalne upominki, specjalne konkursy, no i przede wszystkim będzie tam możliwość zakupu, przedpremierowego zakupu modelu polskiego samolotu Karaś. Osoby, które odwiedzą tego dnia, czyli 20 stycznia Kobi Hobby Center, będą miały okazję jako pierwsze na planecie Ziemia zdobyć ten zestaw. Przypomnę, sprzedaż tego zestawu w sklepie internetowym Kobi prawdopodobnie ruszy 19 stycznia, czyli dzień wcześniej, ale dopiero w poniedziałek po weekendzie zaczną być nadawane przesyłki. W związku z tym Was gorąco zachęcam do tego, żeby odwiedzić Kobi Hobby Center 20 stycznia, żeby kupić zestaw z samolotem Karaś. Absolutnie wyjątkowy zestaw z 3 figurkami, z nadrukami na plecach, 3 figurkami pilotów. Przepiękny, prześliczny zestaw, dopracowany do najmniejszego szczegółu. Ale słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o te wszystkie zapowiedzi, które mamy dla Was. Wiktor pełen emocji już tutaj taki jako zagadałem tradycyjnie, natomiast no słuchajcie, nie przedłużając, no mamy dla Was absolutną bombę w postaci prezentacji dotyczącej nowych zestawów licencyjnych na licencji Jeep. Chodzi oczywiście o samochód terenowy Willys z okresu II wojny światowej. I tutaj ciekawostka. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że ta kolekcja będzie bardzo, bardzo atrakcyjna i bardzo, bardzo obszerna. A dziś pokażemy Wam zaledwie największy wycinek tej kolekcji. Natomiast w zanadrzu będziemy mieli dla Was jeszcze inne zestawy z tej serii, z tej licencji, ale pokażemy je nieco później, zapewne w przyszłym tygodniu, w środę, podczas transmisji na żywo. No dobrze, moi drodzy, kończąc już ten przedługi wstęp, bo wiem, że wszyscy tak naprawdę czekacie na to mięsko, żeby pokazać Wam, jak wyglądają te zestawy. Ja tylko na koniec chciałem Wam pokazać edycję standardową Ferdynanda. Jest już dostępna w sprzedaży w skali 1:28. Ta skala 1:28 ma bardzo wielu fanów, więc moi drodzy, ten prześliczny Ferdynand jest już w sprzedaży, jest już dostępny w naszym sklepie internetowym w Kobi Hobby Center oraz w sklepach na całej planecie Ziemia. No dobrze, kończąc, ponieważ naprawdę bardzo dużo się już nagadałem, Wiktor trzyma twardą minę, ale jest uśmiech, dobra. Dość tych żartów. Moi drodzy, przed Państwem prezentacja najnowszej kolekcji licencyjnej na licencji Willys z serii Kolekcja Historyczna II wojna światowa. Moi drodzy, coś, na co bardzo wielu z Was czekało już bardzo długo. Ja nie ukrywam, jestem absolutnie zachwycony tymi modelami, natomiast powtarzam jeszcze raz, to tylko największa część tej kolekcji. Pozostałe modele z tej serii, bo tych modeli nie zabraknie, pokażemy Wam nieco później. Prawdopodobnie zobaczycie je w najbliższą środę podczas transmisji na żywo na kanale Kobi. Nie przedłużając, zapraszam Was do obejrzenia prezentacji dotyczącej najnowszych modeli na licencji Jeep. Oto one.
Tada! Oto pierwszy z modeli licencyjnych na licencji Jeep, które również otrzymały specjalny logotyp rocznicowy, logotyp 80. rocznicy lądowania w Normandii. Oryginalny Jeep Willys w wersji medycznej w skali 1:12. To pod najdrobniejszym detalem dopracowany model Jeepa Willisa właśnie w skali 1:12. Zwracam Wam uwagę na to, że to tylko i wyłącznie render, czyli cyfrowa wizualizacja. Finalna wersja będzie z pewnością dużo lepsza, dużo lepiej będzie wyglądała. Póki co prezentujemy Wam cyfrową wizualizację. Zwracam Wam uwagę na fakt, że jest tam przednia szyba, czyli element wtryskiwany dwukolorowo z zielonymi krawędziami i przeźroczystą szybą. Tutaj na tej wizualizacji ona jest matowa, natomiast, czyli taka mało przeźroczysta, natomiast w rzeczywistości ona będzie oczywiście przeźroczysta. Mało tego, oczywiście, tak jak w każdym modelu w skali 1:12, jeżeli skręcicie tutaj kierownicę, przednie koła oczywiście się skręcą również. Żeby tego było mało, oczywiście gumowe opony, ruchome koła oraz oczywiście otwierana maska, a w środku bardzo szczegółowo odwzorowany silnik. Ten prześliczny model w wersji medycznej w skali 1:12 to pierwszy model z licencyjnej serii Willys, licencyjnej serii Jeep, wydany na 80. rocznicę lądowania w Normandii. Zaznaczam, to dopiero pierwszy z modeli, który chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać, a będą to aż 3 modele, które dzisiaj zobaczycie, a w zasadzie 3,5, bo na koniec dzisiejszej prezentacji zobaczycie też specjalną niespodziankę, zupełnie niezwiązaną z tą serią. Mały przeciek, który gwarantuję Wam, wielu z Was po prostu poskłada i sprawi, że oniemiejecie z zachwytu. Model z serii Armed Forces, ale o tym za chwilę. Wiktor, jak podoba Ci się ten model? Czy masz jakieś uwagi, coś chciałbyś opowiedzieć? Bo Ty już go widziałeś wcześniej, natomiast no, ja się nie będę nad nim zachwycał, bo jakby wiadome jest to, że ja mam do niego specjalne podejście, jakby specjalnie jestem nim zachwycony. A Ty, Wiktorze? No, bardzo ciekawy model. Myślę, że coś, na co wielu czekało, bo skoro wyszedł już Kübelwagen w skali 1:12, no to tak naprawdę kwestią czasu było, kiedy pojawi się amerykański Willys. To, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to oznaczenia tego samochodu, które wskazują, że jest to maszyna należąca do 101. Powietrzno-desantowej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja tylko dodam, że to już zaczyna się robić z tego naprawdę epicka kolekcja, kiedy ktoś ma Tygrysa 131 w skali 1:12, do tego Kübelwagena, a tu jeszcze Willys. Zaczyna się robić naprawdę interesująco. No dobrze, moi drodzy, to pierwszy model z dzisiejszej prezentacji, więc czas na model kolejny. Uwaga, przed Państwem model Jeepa Willisa w skali 1:12, który wiernie odwzorowuje tego naszego oryginalnego, zabytkowego Willisa, którego mamy w ofercie Kobi. To będzie inny zestaw, wydany pod innym numerem katalogowym, czyli będą to 2 osobne różne zestawy, czyli wersja medyczna oraz wersja wojskowa, która wiernie odzwierciedla dokładnie naszego, tego prawdziwego Jeepa Willisa, tego oryginalnego, którego mamy w kolekcji Kobi. Zwracam Wam uwagę tutaj na ciężki karabin maszynowy Browning M2, który jest zainstalowany na Willisie. Tutaj oczywiście są specjalne oznaczenia 101. powietrzno-desantowej, czyli identyczne oznaczenia, które są na naszym oryginalnym Willisie. Wiktor, jakiś komentarz? Fenomenalny. Ale ty jeszcze chyba nie miałeś okazji już siedzieć w naszym oryginalnym Willisie, prawda? Miałem okazję.
Wydaje mi się, że to wydanie jest wyjątkowo śliczne, natomiast przyznam szczerze, że nie chwaląc się, to był mój pomysł, żeby wydać go również w wersji medycznej i bardzo się cieszę, że udało się to zrealizować, dlatego że ci z kolekcjonerów, którzy chcą i mają na taką możliwość, żeby zbudować sobie większą kolekcję, z pewnością będą zainteresowani posiadaniem dwóch różnych Willisów. I moi drodzy, to będą dwa różne wydania. Zaznaczam, że oba są edycją standardową. Natomiast przed Państwem trzeci zestaw z tej serii i wydaje mi się, że on w szczególności Was wszystkich zachwyci, bo to jest no, zdecydowanie najbardziej wypasiony zestaw z kolekcji Willisów w skali 1 do 12. Oto on. Nasz Willis, dokładnie to jest to samo wydanie z ciężkim karabinem maszynowym, ale dodatkowo z przyczepką, czyli dokładnie taką przyczepką, jaką mamy w naszym oryginalnym Willisie, czyli to jest taki najbardziej wypasiony, najbardziej specjalny zestaw, wersja Executive Edition, czyli ze specjalną tabliczką z nazwą pojazdu, z dodatkowymi akcesoriami, no ale przede wszystkim z tą przyczepką. To jest taki model dla tych, którzy chcą po prostu najbardziej wypasione wydanie i to jest model, który dokładnie odwzorowuje naszego oryginalnego Jeepa Willisa, ma te same oznaczenia, tę samą przyczepkę, ten sam ciężki karabin maszynowy, czyli najbardziej wypasione wydanie ze wszystkich innych. Wiktor, jakiś komentarz? Fenomenalny. Myślę, że to idealne podsumowanie tego no, wyjątkowego modelu. Mam nadzieję, że tak jak wy, przepraszam, tak jak ja, wy jesteście no, podekscytowani tymi zestawami. Mam nadzieję, że Wam również się bardzo podobają. Ja przyznaję szczerze, jestem nimi oczarowany i co tu dużo kryć, no bardzo, bardzo gorąco czekałem na te Willisy. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o motoryzację, nie jestem jej wielkim fanem, ale Kübelwagen czy właśnie Willis to takie ikony motoryzacji z okresu II wojny światowej i ja osobiście na te modele bardzo czekałem. Mam nadzieję, że wielu z Was jest zadowolona wyglądem tych modeli. Mam nadzieję, że wielu z Was czekało na te modele. Natomiast zaznaczam, to nie wszystko, jeśli chodzi o serię licencjonowaną Jeep. To nie wszystkie Willisy, które pojawią się w ofercie Kobi. Jakie jeszcze pojawią się w ofercie? To już temat dla Was. Zgadujcie, domyślajcie się. Drugą część prezentacji chcemy pokazać Wam w najbliższą środę podczas transmisji na żywo. Pamiętajcie, że od teraz transmisje na żywo są o godzinie 19. I drugą część tej prezentacji chcemy Wam pokazać właśnie w środę o 19 podczas transmisji na żywo. Tam pokażemy Wam prawdopodobnie kolejne modele z serii Jeep. Przy czym zaznaczam, że to nie będzie wszystko, co będziemy mieli dla Was. Pełną ofertę na pierwszą połowę roku 2024 zobaczycie podczas targów w Norymberdze. Przypomnę, targi rozpoczynają się na koniec stycznia, natomiast my będziemy oczywiście na bieżąco informować Was w mediach społecznościowych, co się tam takiego dzieje, co tam będzie. No, będziemy mieli dla Was parę niespodzianek. Natomiast, moi drodzy, na koniec mamy dla Was coś ekstra. Tak jak obiecałem, mały przeciek dotyczący kolekcji historycznej. Tylko momencik, bo tutaj mnie się... Ojej, tu mi się zepsuło. Już chwileczkę. Miałem mały problem techniczny, natomiast na koniec chcemy Wam pokazać zestaw, zajawkę pewnego zestawu z
z serii Armed Forces, na który bardzo wielu z Was czekało. Było bardzo dużo pytań o ten zestaw, ponieważ to na razie tylko i wyłącznie zajawka, więc ja Wam nie powiem, co to takiego. Ja Wam nie pokażę wszystkiego, jeśli chodzi o ten zestaw, no ale Wy jesteście naprawdę bardzo, bardzo domyślni, więc w zasadzie wydaje mi się, że się sami domyślicie. No dobrze, przed Państwem prezentacja specjalnego zestawu, który również szykujemy w tym roku. Oto i on, ale go nie widać, bo będzie go widać teraz. Tada! Czyli model oczywiście z serii Armed Forces, tylko nadruki, żadnych naklejek, model w skali 1:35. Co to takiego? Sami się domyślcie, sami zgadujcie, piszcie na czacie, co to takiego waszym zdaniem. No ci z was, którzy mają dobre, czujne oko snajpera, z pewnością wypatrzą, co to takiego. A ci z was, którzy się nie domyślą, to pewnie prędzej czy później zobaczą, co dla was szykujemy. My na razie nie możemy zdradzić szczegółów, na razie niech to będzie dla was mała niespodzianka. Chociaż tak jak mówię, wielu z was z pewnością domyśli się, co to takiego. No dobrze. Słuchajcie, to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o prezentację tych modeli, które chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać. Cała seria Jeepów na licencji Jeep jest znacznie szersza, znacznie obszerniejsza niż te 3 zestawy, które dziś Wam pokazaliśmy. Moi drodzy, a teraz pozostaje mi tylko i wyłącznie zaprosić Was na stream po streamie, na kanale Buduj Historię. Dosłownie za chwileczkę rozpoczniemy transmisję na żywo i tam będziemy mogli troszeczkę szerzej porozmawiać o tych zestawach. Będziecie mogli zadać nam więcej konkretnych pytań, więc zapraszam Was już za chwilę na stream po streamie na kanale Buduj Historię. Tam będziemy mieli też dla Was niespodziankę dotyczącą nowego serwera Discord. To wszystko na dziś. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A jeżeli macie ochotę, zapraszamy Was na stream po streamie na kanale Buduj Historię. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Do wszystkich pasjonatów techniki wojskowej przejęliśmy szczegóły konstrukcji Tygrysa 131. Waszym zadaniem jest zbudować model według zdobytych planów. Skala 1:12, aż 8000 elementów, 70 cm długości i 6 kg wagi. Budowa zajmie wiele godzin. Dostaniecie intuicyjną instrukcję składania. Zajrzyjcie do wnętrza. Odkryjecie sekrety wyposażenia i uzbrojenia. Poznacie wszystkie detale maszyny. To największe i najbardziej szczegółowe zadanie, jakie kiedykolwiek dla Was mieliśmy. Panzerkampfwagen 6 Tiger 131 od Kobi już w sprzedaży. Kobi. Buduj historię klocek po klocku.